No, chciałem zawsze robić coś nietuzinkowego. Akurat oferta na rynku pracy nie była wystarczająco interesująca dla mnie. W związku z tym postanowiłem, że może warto spróbować zrobić coś własnego. Tak, łączyć po prostu pasję z pracą. I w pewnym etapie mojego życia to się jak najbardziej udało. Pracowałem w takiej grupie, która organizowała różne eventy rowerowe, różne pokazy. I gdzieś w momencie, kiedy już nastąpił taki moment, że pomyślałem, że może warto byłoby samemu też coś robić rowerowego, niekoniecznie powielać to, w czym akurat aktualnie wtedy pracowałem, w tych eventach rowerowych, ale może coś innego, coś podobnego. I wtedy też wertując strony internetowe, właśnie natrafiłem na taki blog człowieka, który zajmował się rowerami. On właśnie między innymi opisał taką mobilną kawiarnię, która funkcjonowała za granicą. I gdzieś to była taka pierwsza inspiracja, taki pomysł, że może warto byłoby tym tematem się zainteresować. Zobaczyć, jak coś takiego funkcjonuje w praktyce. Niestety okazało się to dość trudne, gdyż wiązało się to oczywiście bezpośrednio z wyjazdem za granicę i odnalezieniem takiej kawiarni. W związku z tym postanowiłem to troszeczkę odłożyć w czasie i przy najbliższej możliwej okazji, będąc za granicą, obejrzeć, zobaczyć, jak coś takiego funkcjonuje, no przede wszystkim spróbować kawę z takiego roweru. Była to droga trudna z tego względu, że podobne interesy w Polsce, podobne biznesy albo jeszcze nie istniały, albo dopiero zaczęły też powstawać. W związku z tym sami urzędnicy też nie wiedzieli za bardzo, jak do danego tematu podejść, tak? I często zdarzało się, że informacje, które udało się uzyskać w innym mieście, na przykład od sanepidu, zupełnie nie pokrywały się z informacjami, które uzyskiwałem na przykład w oddziale łódzkim, tak? Co świadczyło o tym, że wola, interpretacja urzędników pozwoli mi na to, żeby móc pracować. Udało się przebrnąć długimi rozmowami, prezentowaniem biznesu, odkrywaniem wszystkich jego tych rzeczy, które były dla urzędnika, który siedzi w pewnych ramach, trudne do zrozumienia. No i oczywiście starać się zrealizować i spełnić wszystkie normy i wytyczne, które były potrzebne do prowadzenia mobilnej działalności gastronomicznej. Przyjaciele, rodzina tutaj od samego początku byli dla mnie takim zwierciadłem mojego pomysłu. Są do tej pory i muszę przyznać też, że gdyby nie bezpośrednie wsparcie ówcześnie mojej narzeczonej, obecnie żony, to nie podjąłbym się na pewno tej działalności. Ona mnie jakoś tak umotywowała w momentach krytycznych, kiedy stwierdziłem, że to jest bez sensu, jest tyle trudności, przeciwności, jednak wspierała i także tak jak najbardziej rodzina, przyjaciele bardzo dużą rolę odgrywali i odgrywają nadal w prowadzeniu tej działalności. Postanowiłem zakupić rower. No, tu się okazało, że akurat gotowy rower, gotowy zestaw jest bardzo drogim wydatkiem, o kilkudziesięciu tysięcy złotych, w związku z tym postanowiłem, że coś samemu zorganizuję. Jak to się udało? Czy własnymi umiejętnościami, własnymi rękoma Pan pracował nad tym, żeby ten rower powstał? Tak. No w sumie większość pracy to samodzielnie wykonałem, skupiając się głównie na pozyskaniu komponentów, a później samodzielnie ich właśnie złożeniu, zbudowaniu. Okazało się to o wiele tańsze niż zakup właśnie gotowego roweru. Były też te wątpliwości, te słabsze dni. Pomimo już jakichś tam pewnych poważnych kroków, to ciągle gdzieś tam jeszcze były takie zwątpienia, tak, czy to warto jest inwestować, czy to się nie zwróci
że tam gdzieś człowiek straci te pieniądze. Ale gdzieś też jednak ta chęć spróbowania, zaryzykowania, chyba też sprawdzenia siebie w roli przedsiębiorcy ostatecznie wygrała i zmotywowała właśnie do tego, żeby postawić kropkę nad i. A czy ma Pan jakiś wzór do naśladowania, zarówno w swoim życiu prywatnym albo zawodowym? Jeżeli chodzi o stricte wzór do naśladowania działalności, to przynajmniej w momencie rozpoczynania nie było takiego, gdyż, no, tak jak wspomniałem wcześniej, były te kawiarnie, które też równocześnie jakby ze mną rozpoczęły tą pracę. Zresztą też nie, ja, tak jak mówię, nie miałem też tej skłonności, żeby tak o wszystko pytać, dopytywać tych moich konkurentów. Gdzieś tam ta ambicja nie pozwalała mi też do końca, więc starałem się jakoś samodzielnie tutaj kierować się i na własnego nosa, jeżeli chodzi o tę działalność. Natomiast jeżeli chodzi o wzór przedsiębiorcy, czy też takiego człowieka, który ma kontakt z klientami, to tak jak najbardziej mam bliskiego przyjaciela, z którym zresztą współpracowałem właśnie w tych eventach rowerowych i zazwyczaj w relacjach z klientami, w negocjacjach, czy też podejmowaniu jakichś ważnych decyzji biznesowych zastanawiam się, co by zrobił mój kolega na moim miejscu i też tak staram się postępować. Czy Pana wykształcenie ma swoje odzwierciedlenie w ścieżce zawodowej, którą Pan teraz kroczy? Raczej nie. Z wykształcenia jestem technikiem, geodetą i nauczycielem sztuki. Natomiast doświadczenie w byciu przedsiębiorcą myślę, że gdzieś tam już kształtowało się od późnych lat szkoły podstawowej, gdzie chętnie podejmowałem się organizacji różnych wydarzeń, czy też udzielałem się w samorządzie szkolnym, starałem się podejmować różne inicjatywy. Lubiłem to po prostu, lubiłem brać jakąś odpowiedzialność też na siebie. Lubiłem zarządzać zasobami ludzkimi, tak to się teraz mówi chyba zawodowo, dysponować różne zadania i też później weryfikować ich wykonanie. Aż po prowadzenie własnej pierwszej działalności, gdzie byłem magazynierem, kierowcą, jak i księgowym. I to wszystkie doświadczenia myślę, że gdzieś tam też oswajały mnie z prowadzeniem własnej działalności już tak na 100%, właśnie zdobywaniem klientów, z codzienną pracą, z wyjściem do klienta, tym codziennym kontaktem z nim bezpośrednim, tak, sprzedając kawę bezpośrednio wchodzę w interakcję z tym klientem. To te wszystkie poprzednie doświadczenia myślę, że właśnie bardzo mi się przydały i pomagają mi teraz w dzisiejszym prowadzeniu kawiarni rowerowej. Nowością dla mnie było to, że wiele osób traktowało i pewnie traktuje mnie trochę jak taką osobę, z którą może pogadać, że to nie tylko kawa, którą otrzymuję, ale że może jeszcze ze mną pogadać, właśnie przy okazji zagajając, że fajny pomysł, że czy to jest rower, tak, jak to działa. Przełamując te bariery, gdzieś stałem się takim po trochę psychoterapeutą dla pewnych osób, które mi się zwierzały, że właśnie przyleciały gdzieś z zagranicy na jakąś sprawę sądową albo że mają trudności rodzinne, więc to była dla mnie taka nowość, nie spodziewałem się tego i na początku trudno było mi się też odnaleźć w tej sytuacji, ale dzisiaj jest tak, że sam chętnie zagaduję, pytam się właśnie, żeby też ten kontakt nawiązać nie tylko poprzez sprzedaż towaru, ale też taki emocjonalny, żeby tak związać właśnie tego klienta też trochę ze sobą, które zdobywa się jako wolontariusz, jako opiekun gdzieś na wyjazdach z młodzieżą, jako właśnie jako uczestnik czy współtwórca jakiegoś samorządu uczniowskiego. No to są doświadczenia, które pomagają właśnie w zarządzaniu osobami, ludźmi, rozdysponowywaniem zadań. Także stąd
moje doświadczenia w zarządzaniu. Pamiętam moją pierwszą lekcję pokory, że tak powiem, związaną z tym biznesem, gdyż tak bardzo rozentuzjazmowany tym, że wchodzę w ten biznes, że właśnie robię pierwszy krok, jadę kupić rower. Wydawało mi się, że akurat też już sobie zaplanowałem, że skorzystam z pewnego dobrego czasu akurat w sezonie, że dobrze byłoby się pokazać na danej imprezie już z tym rowerem, to będzie dobra promocja. Wydawało mi się, że wszystko dam radę zrobić w 2 tygodnie. No i tutaj właśnie moje pierwsze rozczarowanie, że na ekspres będę musiał czekać kilka miesięcy. Przygotowanie pewnych też, czy dostępność pewnych części do zbudowania instalacji też jest określona. Także to była taka moja pierwsza lekcja pokory i pokazało mi to, że jednak cierpliwość w budowaniu własnego biznesu jest też bardzo ważna. Z początku to były trudności właśnie związane z formalnościami, czyli z zarejestrowaniem działalności, ze zdobyciem odpowiednich pozwoleń, ze zdobyciem właśnie pozwoleń związanych z możliwością prowadzenia tej działalności, czyli przede wszystkim sanepidem. Po drodze się okazywało, że prócz zarejestrowania działalności, pozwolenia od sanepidu jeszcze potrzebuje specjalne pozwolenie na handel w mieście, co się okazało bardzo trudną sytuacją, gdyż ówcześnie wyszły pewne rozporządzenia, uchwały Rady Miejskiej, które zabraniały sprzedaży takiej na ulicy. W związku z tym też trudność ze znalezieniem jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym stanąć i prowadzić tą działalność. Też często takie wsparcie nawet fizyczne, że ktoś wykonał za mnie gdzieś telefon, zapytał się, uzyskał pewne informacje, były bardzo pomocne. Natomiast już po otwarciu działalności dużo zdarzało się różnych trudności, z którymi nie miałem nigdy do czynienia. Trudno było je przewidzieć też nawet, tak? Gdyż nigdy nie pracowałem jako barista. To była dla mnie pierwsza moja praca. Pewne trudności też nawet z poruszaniem się takim rowerem, pomimo tego, że byłem zapalonym dziś rowerzystą i już troszeczkę miałem doświadczenia z tym rowerem, bo jeszcze zanim powstała kawiarnia, to jeździłem nim po mieście, żeby po prostu się oswajać, ale już w momencie, kiedy powstał cały ten rower, to waga nawet tego rowera była pewną trudnością, żeby poruszać się nim. W mojej ocenie takimi kompetencjami powinna być na pewno otwartość. Taki przedsiębiorca powinien starać się jak najlepiej wiedzieć, znać temat swojej działalności, tak? Czym się zajmuje. I myślę, że też powinien się starać najlepiej jak może jasno komunikować swoje potrzeby w związku z pracownikami, ale też partnerami czy klientami. W prowadzeniu własnej działalności myślę, że jest niezbędna kreatywność i właśnie kreatywne podchodzenie do różnych trudności, różnych problemów. I konsekwencja. To ryzyko później w własnej działalności gospodarczej jest na porządku dziennym. Codziennie się stykamy z ryzykiem, czy podejmować inwestycję jakąś, czy też, jak w moim przypadku, warto jest wyjechać danego dnia do pracy, oceniając pogodę. Takie ryzyko można mniej lub bardziej zminimalizować, natomiast myślę, że ono występuje na co dzień w pracy przedsiębiorcy. Znaczy, nowością dla mnie było to, że wiele osób traktowało i pewnie traktuje mnie trochę jak taką osobę, z którą może pogadać, że to nie tylko kawa, którą otrzymuję, ale że może jeszcze ze mną pogadać, właśnie przy okazji zagajając, że fajny pomysł, czy to jest rower, tak, a jak to działa.
przełamując te bariery, gdzieś stałem się takim po trochę psychoterapeutą dla pewnych osób, które mi się zwierzały, że właśnie przyleciały gdzieś z zagranicy na jakąś sprawę sądową albo że mają trudności rodzinne, więc to była dla mnie taka nowość. Nie spodziewałem się tego. I emocjonalne, żeby tak związać właśnie tego klienta też trochę ze sobą. Prowadzenie własnej działalności to także proces zarządzania. Czy Pana ścieżka zawodowa lub edukacyjna przygotowała Pana na te doświadczenia związane z zarządzaniem? Ścieżka zawodowa myślę, że raczej nie. Nie przygotowała mnie do zarządzania ludźmi, tak. Nie mam też może jakoś strasznie dużo tych ludzi, ale rzeczywiście kilka osób, tych pracowników się przewija, bo się zmieniamy, tak, w pracy. Natomiast myślę, że takie doświadczenia, które zdobywa się jako wolontariusz, jako opiekun gdzieś na wyjazdach z młodzieżą, jako właśnie jako uczestnik czy współtwórca jakiegoś samorządu uczniowskiego, no to są doświadczenia, które pomagają właśnie w zarządzaniu osobami, ludźmi. W prowadzeniu własnej działalności myślę, że jest niezbędna kreatywność i właśnie kreatywne podchodzenie do różnych trudności, różnych problemów i konsekwencja. Jak ważna Pana zdaniem jest umiejętność podejmowania ryzyka? Jak zarządza Pan ryzykiem w swojej firmie? Unika Pan go, zapobiega, a może wręcz przeciwnie? To jest tak, że na co dzień Pan się z nim styka i podejmuje rękawice? Myślę, że samo podjęcie decyzji o otwarciu własnej działalności gospodarczej już jest pierwszym krokiem właśnie do podjęcia tego ryzyka. To ryzyko później w własnej działalności gospodarczej jest na porządku dziennym. Codziennie się stykamy z ryzykiem, czy podejmować inwestycję jakąś, czy też, jak w moim przypadku, warto jest wyjechać danego dnia do pracy, oceniając pogodę. Takie ryzyko można mniej lub bardziej zminimalizować, natomiast myślę, że ono występuje na co dzień w pracy przedsiębiorcy. A czy zaskakuje Pana to ryzyko, albo czy na początku trudniej było się z nim zmierzyć niż teraz, już po jakimś czasie prowadzenia działalności? Tak, to jest bardzo dobrze Pani to ujęła, że myślę, że na pewnym etapie przedsiębiorca staje się już tak troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że odporny na ryzyko, ale w jakiś sposób się z nim tak oswoił się z ryzykiem, że musi nastąpić jakieś nowe wyzwanie, żeby znowu poczuć ten taki dreszcz tych emocji, tego ryzyka, tak? Czy warto podejmować jakiś większy projekt, tak? Jakąś większą współpracę, czy to mi się opłaci, bo ktoś wychodzi z nową propozycją. Natomiast mnie osobiście myślę, że właśnie to codzienne ryzyko związane z wyjechaniem na ulicę miasta i sprzedaży kawy już tak troszeczkę jest zminimalizowane, już jestem w stanie przewidzieć, czy danego dnia się będzie dobra sprzedaż, czy słabsza, chociaż niekiedy bywają bardzo dni zaskakujące, gdyż nastawiam się, że będzie duża sprzedaż, zabieram bardzo dużo ze sobą towaru, po czym okazuje się, że z większością wracam do domu. Także takie ryzyko też występuje. Monitoring działań oraz diagnozowanie są to rzeczy, z którymi na co dzień styka się przedsiębiorca. W jaki sposób stosuje Pan monitoring w codziennych i długoterminowych czynnościach? Czy może Pan podać jakieś przykłady? Tak, no monitoring w moim przypadku jest właśnie trochę powiązany z tym ryzykiem, że już po którymś sezonie pracy mojej kawiarni jestem w stanie przewidzieć, tak, że w tych miesiącach lepsza sprzedaż będzie miała kawa taka, a w tych sezonach powiedzmy cieplejszych inna. Ale to dopiero mogłem też stwierdzić, mówię, po kilku sezonach takiej pracy, prób, doświadczeń,
właśnie monitorowania tej sprzedaży, tak, dopytywania się swoich pracowników, prowadzenia takiego właśnie monitoringu tej sprzedaży. Przede wszystkim trzeba trzymać rękę na pulsie i na bieżąco, że tak powiem, obserwować rynek zbytu swojego produktu. Tutaj odczuwam pewną taką trudność, jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek tutaj łódzki. Nasze miasto jest dość specyficzne, co nie znaczy, że gorsze, ale specyficzne pod tym kątem, dlatego że nie mamy jakiegoś takiego centralnego miejsca, które by przyciągało na przykład turystów, tak? Jak jakiś rynek, zamek czy bulwary gdzieś nad jakąś rzeką, gdzie stacjonują właśnie podobne kawiarnie mobilne w innych miastach w Polsce czy na świecie. Także w moim przypadku monitoring jest dość ważny, gdyż obserwuję sobie, próbuję miejsca, sprawdzam, tak, które ma lepszą sprzedaż. W związku z tym dla mnie jest to bardzo istotna rzecz. Pozwolenia, podjąć to ryzyko, tak, że może warto kupić tu czy w innym miejscu to pozwolenie, ale nie wiadomo też, czy to się do końca spełni. Także monitoring na pewno jest bardzo istotny, żeby też ograniczyć właśnie to ryzyko, przewidzieć, no i uzyskać sukces sprzedaży w danym miejscu. Praca w jednoosobowej działalności gospodarczej uczy wielu rzeczy. No, przede wszystkim człowiek uczy się na własnych błędach, ale to jest bardzo, moim zdaniem, potrzebne właśnie doświadczenie, żeby móc jeszcze lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem, swoją działalnością. Tak, na pewno nauczyłem się podejścia, czy też takiego wyrobienia sobie takiego podejścia do urzędów, może tak powiem, do urzędów, do takich formalnych spraw, z którymi zawsze miałem nie po drodze, które zawsze gdzieś tam wzbudzały we mnie takie negatywne emocje. Ale otwierając właśnie tą działalność, prowadząc ją, muszę przyznać, że niekiedy byłem bardzo mile zaskoczony, gdyż może też pod wpływem pewnej promocji, czy też reklamy gdzieś tam w gazetach moja kawiarnia stała się w jakiś sposób rozpoznawalna i w momencie, gdy przychodziłem do jakiegoś urzędu, wiem, że prowadzę taką i taką działalność, chciałem uzyskać taką informację, to w momencie, gdy pani się dowiadywała, że ach, to pan, no to nagle się okazało, że pewne rzeczy stają się jasne, jaśniejsze i też to właśnie nauczyło mnie, że czasem warto jest umiejętnie czy też dobrze się sprzedać, przedstawić, żeby uzyskać pewne informacje. Kolejną rzeczą, którą nauczyłem się przy prowadzeniu własnej działalności, była po prostu organizacja, zatowarowanie, czyli logistyka, którą nawet z początku nie brałem zbyt serio, zbyt poważnie. Wydawało mi się, że co to za problem kupić zgrzewkę mleka i zamówić kawę. Natomiast z dnia na dzień prowadzenia działalności gdzieś tam się okazało, że właśnie ta logistyka to jest, no, w moim przypadku przynajmniej, prawie że podstawa całego tego biznesu, gdyż niejednokrotnie zdarzało się, że albo za mało zabrałem tego towaru, za mało go może zamówiłem, nagle zrobiła się taka sprzedaż, że potrzebowałem skądś, żeby ktoś mi dowiózł ten towar. W związku z tym pewne przewidywanie logistyczne właśnie, zaopatrzeniowe, no, było taką rzeczą, która pozwoliła mi, której się nauczyłem prowadząc tę działalność.
No, codzienne czynności już raczej są pewną rutyną. Wychodzę z domu, dojeżdżam do garażu, wyprowadzam rower, pakuję go towarem i po prostu jadę na miejsce sprzedaży. Kończę pracę, wracam do domu. Ewentualnie w trakcie pracy, jeśli jest wolna chwila, to myślę sobie, co można by poprawić, może jakaś nowa propozycja do menu. Także staram się też ten czas, który spędzam w kawiarni, niekoniecznie sprzedając tą kawę, bo są momenty, kiedy jest przerwa, no też wykorzystać kreatywnie, myśląc o rozwoju, o jakichś nowościach, wprowadzaniu jakichś nowości. Myślę, że to ze względu na specyfikę akurat mojego biznesu nie wybiegam jakoś daleko w przyszłość. Owszem, zdarza się to. Obecnie właśnie jestem na etapie przygotowywania się do dość sporego wydarzenia w Polsce, gdzie chciałbym właśnie uzyskać pozwolenie na obsługę takiego wydarzenia. I już od zeszłego roku, od miesięcy jesiennych staram się negocjować, przewidywać i planować właśnie zarówno pod kątem logistycznym, jak i personalnym, bo to też trzeba zdobyć pracowników na to wydarzenie. Ale częściej jest to planowanie z dnia na dzień, zastanawianie się, czy w danym dniu, jeśli jest brzydka pogoda, może warto się poświęcić szukaniu klientów innych, może zamieszczenie gdzieś jakiegoś ogłoszenia. W danych sytuacjach, jeżeli powstaje jakaś sytuacja stresująca, staram się przede wszystkim nie okazywać jej wobec klientów czy też pracowników. Też charakterystyka akurat tej mojej działalności jest taka, że jest to rower, który ma opony, w związku z tym czasami zdarza się złapać przysłowiową gumę, jak to zwykle bywa w najmniej nieodpowiednim momencie. Taka sytuacja jest dość stresująca. Wtedy staram się jak najbardziej kreatywnie podejść do jej rozwiązania. Nie da się, że tak powiem, przewidzieć zawsze momentu, w którym takie miejsce będzie miało zdarzenie. Dlatego staram się albo wozić ze sobą po prostu odpowiednie narzędzia, żeby na wszelki wypadek, gdyby się to stało, móc sobie to naprawić, bądź też w momencie, kiedy nie mogę osobiście być na danej imprezie, wysyłam pracownika, to też zdobyć taką osobę, która w razie awarii będzie mogła pomóc mojemu pracownikowi bezpiecznie dojechać na miejsce. Czy też z innym przedsiębiorcą wspólna próba rozwiązania tego pomysłu pomaga. Na pewno ważne jest, żeby nie dzielić się, nie zrzucać na barki pracownika, a w żadnym przypadku nie obarczać go też pewnymi trudnościami, które się zdarzyły. Praktyka pokazuje, że często tą pracę jeszcze się zabiera do domu. Też mi się niestety to zdarza, że jeszcze po całym dniu sprzedaży siadam wieczorem do komputera i przeglądam różne informacje, czy odpisuję na maile osób zainteresowanych jakimś eventem. Ale myślę, że przede wszystkim dyscyplina, właśnie takie rozdzielenie, że do tej godziny jestem w pracy, a już od tej godziny jestem w domu. Starać się też tego przestrzegać. Myślę, że to jest taka dobra rada dla wszystkich przedsiębiorców. Moja praca też jest pracą sezonową, w związku z tym od wczesnej jesieni od wczesnej wiosny do późnej jesieni jest dość dla mnie czas intensywny, w którym niestety ciężko jest czasami wygospodarować ten wolny czas, ale jest on rzeczywiście bardzo istotny, nawet taki dwudniowa przerwa w pracy pozwala bardzo szybko zregenerować akumulatory i przynajmniej mnie to jeszcze dodatkowo pomaga kreatywnie myśleć o rozwoju swojego biznesu. Natomiast głównie czas na odpoczynek i też tak się staram ukierunkować, jest to ten czas zimowy, kiedy mogę spokojnie faktycznie wyspać się,
poczytać książki, czy też przeprowadzić jakieś drobne naprawy, nie spiesząc się, nie improwizując, tylko spokojnie wszystko przygotować. Często poprzedzone jakimiś konsultacjami z najbliższymi, ewentualnie z pracownikami, z znajomymi przedsiębiorcami, ale ostatecznie decyzje podejmuję samodzielnie. Są to decyzje, zarówno są to decyzje szybkie, podejmowane właśnie jest pewna jakaś sytuacja, trzeba szybko na nią odpowiedzieć, ale jak najbardziej i bardziej wolę te właśnie sytuacje, kiedy mogę nad pewnymi rzeczami się zastanowić, przekalkulować i dopiero wtedy podjąć właściwą decyzję. W tym na przykład celu postanowiłem zakupić też taki specjalny rower, którym mogę dowozić sobie towar, bo często stoję akurat w miejscach, gdzie nie można podjechać bezpośrednio samochodem, a wiadomo, nosić zgrzewki mleka czy butelki z wodą jest dość niewygodnie. Także postanowiłem kreatywnie rozwiązać też taką potrzebę i zakupiłem specjalny rower, którym mogę dojechać praktycznie w każde miejsce, dowożąc właśnie zaopatrzeniem. No, tutaj konkretnym takim przykładem może być sytuacja z zeszłego roku w wakacje. To była niedziela, jechałem na imprezę, po drodze złapałem gumę. Ponieważ była to niedziela, a wiedziałem, że jakoś tak się złożyło, że wiedziałem, że w garażu nie mam łatek, ani kleju do opon, ani w rowerze nie mam. W związku z tym wiedziałem, że muszę w jakiś sposób kreatywnie tutaj zaradzić temu, żeby wymienić teraz tą dętkę i oponę. Skojarzyłem, że w garażu mam po prostu kawałek gumowej wycieraczki, w związku z tym udałem się do garażu, wyciąłem fragment dość duży tej wycieraczki, żeby po prostu od środka włożyć między dętkę a oponę tą wycieraczkę. Dętkę zakleiłem taśmą po prostu klejącą, no i w ten sposób rower lekko kulejąc na tym kole dojechał, nawet jeszcze przez kilka dni spokojnie ta moja łatka wytrzymała i rower mógł prowadzić dalej sprzedaż. Wyznaczanie celów myślę, że jest bardzo też istotną rzeczą w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kiedyś usłyszałem, że każdy przedsiębiorca powinien sobie postawić bardzo ambitny, duży cel, żeby do niego zmierzać, tak? Żeby właśnie ciągle być w drodze do realizacji tego celu, co jednocześnie daje motywację, żeby go realizować. To mi się pokryło, właśnie to, co usłyszałem, pokryło mi się z taką anegdotą, którą słyszałem kiedyś, że pewien trener powiedział do swoich piłkarzy, że muszą wygrać z danym zespołem kilkucyfrowym wynikiem, na co oni byli bardzo zaskoczeni i mówili do niego, że to jest niemożliwe wręcz. A on powiedział, że właśnie muszą osiągnąć taki wynik. I oni bardzo się starając, nie osiągnęli tego wyniku, ale osiągnęli to minimum, które założył sobie wcześniej ten trener, tak? I on po spotkaniu, po tym meczu mówi im, że jest z nich bardzo zadowolony, bo on tak naprawdę chciał tylko tego. I znając właśnie tą anegdotę, słysząc też te słowa o tym wyznaczeniu tego większego celu, w który łatwiej jest po prostu później trafić, postanowiłem sobie sam postawić pewne cele. W związku z tym wyznaczanie celów jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o ich realizowanie, no to tak jak wcześniej mówiłem, konsekwencja, pewien upór i też niezrażanie się, cierpliwość
dążenia do zrealizowania tych celi jest bardzo ważna. Dzielę sobie cele na krótkoterminowe i długoterminowe i do każdego z nich przebiega troszeczkę inaczej ta droga. Oczywiście do każdego staram się jak najlepiej podejść i przygotować, żeby go osiągnąć. No, przy każdym muszę przyznać, że każdy wymaga dość dużej, wytężonej pracy, bo często się zdarza, że te krótkoterminowe cele wymagają większego skupienia, większej uwagi, natomiast te cele długoterminowe, raczej konsekwencji chociażby właśnie w rozsyłaniu ofert, tak, czy szukaniu zbytu, miejsc zbytu odpowiednich na mój produkt, na moją kawę. W prowadzeniu swojej działalności staram się kierować taką maksymą, aby mierzyć siły na zamiary i tak samo wyznaczać sobie cele, oczywiście ambitne, ale takie, w których widzę szansę ich zrealizowania. Dobrym może takim przykładem celu, który udało się osiągnąć, była kwestia rozreklamowania, rozpromowania czy też rozpoznawalności mojej marki. Zaplanowałem sobie, że za pomocą portalu społecznościowego osiągnę pewien wynik popularności w danym czasie i też konsekwentnie starałem się zarówno i klientom przy bezpośredniej sprzedaży zapraszać ich do polubienia danego fanpage'u mojej działalności, czy też bezpośrednio prosić znajomych o polubienie. I udało się osiągnąć właśnie taki cel tą drogą. To właśnie pewnie takie też może aż za ambitne podejście do tematu. Myślę, że gdybym rozpoczynał działalność i w pierwszych dniach napełniony tym entuzjazmem, tak, że przychodzą ludzie, że chcą tą kawę, podjął decyzję, że w takim razie szybko robię z tego sieć, robię z tego franczyzę. Myślę, że to byłoby zbyt pochopne i lekkomyślne, zwłaszcza teraz z perspektywy, gdy na to patrzę, różnych trudności, które po drodze się pojawiały, że wyznaczenie sobie takiego celu, że od razu chcę zrobić z tego nie wiadomo jakie przedsięwzięcie i sieć, byłoby pewnie, tak mi się wydaje, byłoby złym celem. No, uśmiech jest kluczem, który tutaj otwiera wiele drzwi. Pomimo tego, że teraz podczas tego wywiadu się trochę stresuję i krępuję, to uważany jestem gdzieś tam chyba za człowieka dość otwartego, więc dość łatwo też nawiązuję te relacje. No, ostatecznym takim upewnieniem jest jakby finalizacja tej komunikacji, tak? Czy to, co zakomunikowałem mojemu partnerowi w prowadzeniu interesów, sfinalizowało się tak, jak tego sobie życzyłem. Jeżeli chodzi o pracowników, to staram się zawsze uzyskać od nich informację zwrotną, czy to, co im zakomunikowałem, czy oni to rozumieją, jak oni wywiązali się z danego zadania.